Ogniwa wodorowe to obietnica czystej energii, ale żeby działały, potrzebny jest jeden bardzo rzadki pierwiastek. W aucie na wodór zachodzi prosta reakcja. Wodór i tlen tworzą prąd, a jedyną emisją jest czysta woda. To proces odwrotny do elektrolizy. Zamiast rozbijać wodę prądem, tutaj z wodoru i tlenu powstaje prąd i woda. A sercem tego wszystkiego jest właśnie ogniwo paliwowe, taka mała, chemiczna elektrownia na pokładzie. No dobrze, ale jak sprawić, by ta reakcja była na tyle szybka, aby napędzić auto? Tu wkracza specjalny materiał. Potrzebny jest katalizator, który wszystko przyspieszy. A w tym przypadku tym magicznym składnikiem jest platyna. Platyna działa jak nożyczki dla cząsteczek wodoru. Jej powierzchnia osłabia wiązania i wodór po prostu się rozpada. A więc platyna rozbija wodór, membrana rozdziela ładunki, elektrony płyną obwodem, tworząc prąd i na końcu powstaje woda. Czyli bez platyny ani rusz. I tu pojawia się największy problem z upowszechnieniem tej technologii. Bo platyna jest ekstremalnie rzadka, droga, a jej wydobycie to spory cios dla środowiska. Zobaczmy, sama platyna to aż 80% śladu węglowego całego stosu ogniw paliwowych. Zamiast szukać zamiennika, inżynierowie postanowili używać platyny znacznie sprytniej. Efekt? Nowoczesne auta jak Toyota Mirai potrzebują już tylko około 20–30 gramów platyny. A to przekłada się na realne samochody, które już jeżdżą po drogach, mają niezłą moc i zasięg. Żeby zasilić cały samochód, setki takich pojedynczych ogniw łączy się razem w jeden kompaktowy stos. Ale wodór to nie tylko samochody, ta technologia już teraz świetnie sprawdza się w przemyśle. Na przykład pewien projekt używa odpadowego wodoru z fabryki do produkcji prądu. Obniża to rachunki o 20%. Pojawia się jednak pytanie, czy technologia, która polega na tak rzadkim metalu, ma w ogóle przyszłość? Okazuje się, że tak. Jest jeden kluczowy fakt. Niemal całą platynę z ogniwa da się odzyskać. Mówimy tu o ponad 95%. To otwiera drogę do gospodarki o obiegu zamkniętym. A recykling jest o niebo lepszy niż wydobycie. Zużywa o 90% mniej energii i radykalnie tnie ślad węglowy. I to nie jest teoria. Firmy takie jak Bosch już budują takie systemy, odkupując zużyte ogniwa do recyklingu. W ten sposób platyna przestaje być problemem, a staje się odnawialnym zasobem, kluczem do czystej energii. Można więc powiedzieć, że platyna to cichy bohater technologii wodorowej, działa na każdym poziomie. Kluczowe jest więc to, jak dobrze będziemy zarządzać tym cennym metalem. Od tego zależy tempo naszej wodorowej rewolucji.